Dziś zabieramy Was w niezwykłą podróż pełną zamków, tajemnic, legend i zaskakujących ciekawostek. Odkryjemy razem historię Złotej Kaczki i zaginionego skarbu. Pokażemy Wam figurę świętego, który potrafi zwrócić się w stronę pożaru i zdradzimy, skąd pochodzą twórcy butów, które podbiły świat. W Hollywood nosiły je Marilyn Monroe i John Collins. Gotowi? Zaczynamy! Od ponad dekady przemierzamy Polskę w poszukiwaniu miejsc pełnych historii, tajemnic i niezapomnianych widoków. Nasze odcinki to nie tylko relacje z podróży, to inspiracje dla Waszych wypraw i odkryć. Dziś zabieramy Was na pogranicze województw śląskiego i opolskiego, by na przykładzie dwóch miasteczek pokazać Wam, że warto odwiedzać mniej znane miejsca w Polsce. Toszek to niewielkie miasteczko z duszą, w którym historia przeplata się z legendami. Położony wśród zielonych wzgórz przyciąga romantyczną atmosferą i średniowiecznym klimatem. Największym skarbem jest tu zamek, pełen tajemnic, dawnych opowieści i pięknych widoków. Spacerując ulicami Toszka można poczuć się, jakby czas zwolnił. To idealne miejsce na weekendowy wypad, spokojny, inspirujący i pełen uroku. Sprawdźcie z nami, co do zaoferowania ma Toszek. Toszek założony został prawdopodobnie przez księcia Bolesława Wysokiego około 1163 roku. Jednak badania archeologiczne wykazały, że początki osadnictwa są dużo wcześniejsze i sięgają IX wieku. W średniowieczu przez miasto przebiegał ważny szlak handlowy prowadzący z Krakowa do Wrocławia i to dzięki niemu miasto się rozwijało. W XVII wieku należał do nielicznych miast księstwa opolsko-raciborskiego, które posiadały zachowane mury obronne. Rozebrano je w XVIII wieku, a kamień wykorzystano do budowy nowego ratusza. Przez stulecia dzielił trudne losy Śląska i do Polski powrócił dopiero po II wojnie światowej. Nie omijały go wojny, pożary i epidemie i zapewne dlatego nie zachowało się zbyt wiele zabytków. Jest jednak kilka miejsc, na które warto zwrócić uwagę. Najciekawsze zabytki Toszka skupione są wokół rynku, który od początku pełnił funkcje handlowe. Celom targowym służyły ławy i kramy, w których rzemieślnicy i kupcy wystawiali swoje towary. Najważniejszym obiektem na rynku był ratusz, siedziba władz miejskich. Śląskie ratusze wyróżniały się kształtem. Budynek założony był zwykle na planie prostokąta, a najważniejszym akcentem była wysoka wieża na planie kwadratu. Podobny budynek był na toszeckim rynku. Jednak dzisiejszy ratusz wzniesiono po wielkim pożarze miasta w XIX wieku kosztem 22 000 talarów. Spacerując po rynku, spójrzcie na stojący na wysokiej kolumnie pomnik świętego Jana Nepomucena, ufundowany przez hrabiego Krzysztofa Leopolda Kolona. Wykonana z piaskowca figura powstała prawdopodobnie w Pradze, a na rynku ustawiono ją w 1725 roku. W czasie pożaru miasta pomnik został mocno uszkodzony. Toszecka legenda głosi, że figura obraca się, a głowa świętego zwrócona jest zawsze w stronę pożaru. Warto też zajrzeć do kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, który stoi tuż przy rynku. Świątynię w obecnej formie wzniesiono w XVII wieku w miejscu starszej budowli z XII stulecia. Jeśli uda Wam się wejść do środka, to zwróćcie uwagę na XVIII-wieczną ambonę, ołtarz oraz słynący łaskami obraz Matki Boskiej z 1687 roku. Toszeckiemu rynkowi i wąskim uliczkom z zabytkową zabudową uroku odmówić nie można, ale największą atrakcją miasta jest niewątpliwie zamek. I do niego Was teraz zabieramy.
Zamek w Toszku to jedna z ciekawszych warowni na Górnym Śląsku. Jego ogromnym atutem jest położenie oraz malownicza okolica. Dodatkowo przyciągają tu liczne legendy i tajemnicze historie, dzięki którym wspomnienia z wycieczki na dłużej pozostaną w pamięci. Jest to jednocześnie miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez miłośników historii, na których wciąż czeka tu wiele tajemnic, w tym niezwykły skarb. Ale zacznijmy od początku i posłuchajcie krótkiej historii zamku. Nie znamy dokładnie początków pierwszej warowni, jednak najprawdopodobniej drewniany gród istniał tu już w okresie wczesnopiastowskim na przełomie X i XI wieku. W czasach rozbicia dzielnicowego gród w Toszku należał do kolejnych książąt linii opolskiej, potem zaś bytomsko-kozielskiej, wreszcie cieszyńskiej i oświęcimskiej. Rozkwit zamku przypada na XV stulecie, kiedy panował tu książę Przemysław. Po najazdach husyckich przebudował on zamek na murowaną rezydencję, która w XVI wieku przeszła w ręce Habsburgów. Przez kolejne stulecia zmieniał właścicieli, a kolejne rody przebudowały go tak, że ostatecznie zyskał styl renesansowy. Największy wkład w modernizację budowli miała rodzina Kolonów, której herb znajdziecie m.in. na portalu Bramy Wjazdowej. Natomiast ostatnimi właścicielami od pożaru w XVIII wieku aż do II wojny światowej była rodzina Góradze. Jednak to z wcześniejszymi posiadaczami, von Gasinami, związana jest tajemnicza legenda. Z pożarem w 1811 roku i rodziną von Gasin wiąże się największa legenda toszeckiej warowni. W czasie pożaru Gisel von Gasin, próbując wydostać się z płonącego zamku, zeszła do podziemi i tam w jednej z nisz zakopała rodzinny skarb. Srebrny koszyk ze złotą kaczką wysiadującą 11 złotych jaj wypełnionych drogimi kamieniami i monetami. Gisel, nie odzyskawszy przytomności, po opuszczeniu lochu zabrała tajemnicę do grobu. I tak rodzinny klejnot przepadł bez wieści. O mocy tej legendy świadczy fakt, że Leopold von Gasin, sprzedając toszeckie dobra, zastrzegł w umowie, że rodzinny klejnot nadal pozostaje własnością rodu. Od tego momentu wielu szukało złotej kaczki, ale jeszcze nikomu się to nie udało. Może jest to okazja dla Was, ale zanim zaczniecie szukać, zobaczcie, co można obejrzeć dziś na zamku w Toszku. Po pożarze zamek pozostawał ruiną i niszczał. Kolejni właściciele mieszkali w położonym poniżej dworze, jednak ten zniszczyła Armia Czerwona. Z dawnej okazałej warowni zachował się tylko fragment zabudowań. Zamek częściowo odbudowano w latach 60. XX wieku i przeznaczono na siedzibę placówek kultury. Pozostałości do dziś prezentują się wspaniale. To, co można oglądać w czasie wycieczki po terenie zamkowego wzgórza, to efekt prac wykonanych w końcu XVII wieku oraz prac, które przeprowadzono na terenie zrujnowanego obiektu po II wojnie światowej. W tym czasie udało się zabezpieczyć budynek mieszkalny oraz pozostałości gotyckich murów. Brama oraz dwie ośmioboczne baszty są z kolei najbardziej charakterystycznymi pamiątkami z dawnych czasów. Koniecznie trzeba też zwiedzić basztę zamkową z wystawami oraz punktem widokowym. A już za chwilę o tym, jakie atrakcje czekają tu na Was. Zamek w Toszku to nie tylko mury dawnej warowni, a o jego atrakcjach opowie pani Barbara Sawińska z Centrum Kultury Zamek w Toszku. Dzień dobry, witamy Państwa na dziedzińcu naszego pięknego toszeckiego zamku. Nasz zamek toszecki kryje w sobie wiele tajemnic. Jedną z nich jest legenda
o duchu Białej Damie. Duch Białej Damy o północy ukazuje się na Toszeckim Zamku. Każdy śmiałek może spotkać się z tym duchem. Komu uda się zobaczyć ducha, ten zapewne na długo to zapamięta. Druga legenda to legenda o Złotej Kaczce. Ta Złota Kaczka znajduje się w podziemiach Zamku Toszeckiego. Kto odnajdzie ten skarb, sprawi, że ruiny zamku powrócą do dawnej świetności. Ale nie tylko legendą i historią żyje Zamek Toszecki. Zamek Toszecki to centrum kultury Zamek w Toszku. To przepiękne otoczenie Zamku Toszeckiego, tereny zielone, które są wielkim jego atutem. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej całej gminy toszeckiej. To na Toszeckim Zamku rozpoczęliśmy ciekawą inicjatywę ofert turystycznych, które zostały spakietowane. Udało nam się do tej współpracy włączyć wiele firm, które działają wokół Toszka. Udało nam się połączyć wspólne siły z toszeckimi i nie tylko z toszeckimi ludźmi, którzy działają w sferze turystycznej. Spakietowaliśmy i serdecznie Państwa do tej oferty odsyłamy i zachęcamy do obejrzenia na naszej stronie zamkowej www.zamekwtoszku.eu. Proszę Państwa, co mamy w ofercie? Mamy ofertę i dla przedszkoli, i dla szkół, i dla seniorów, dla turystów indywidualnych. Dla każdego znajdzie się coś ciekawego. Od wtorku do niedzieli można zwiedzać tę przepiękną wieżę zamkową. Żeby wejść na sam szczyt, trzeba pokonać ponad 100 schodów, ale w trakcie wejścia przewodnik opowie Państwu o historii, o tym, co ciekawego można zobaczyć w wieży zamkowej. Dla nieco starszych turystów proponujemy nasz zamkowy escape room. To ciekawa część zwiedzania Zamku Toszeckiego, to zwiedzanie z różnymi ciekawymi zdarzeniami, rozwiązywanie zagadek, różnych ciekawych historii. Zapraszamy także seniorów, którym jeżeli nie mają ochoty wchodzić na sam szczyt, tu na dziedzińcu zamkowym opowiemy historię zamku. Przyjedź, zobacz i poczuj tę magię dziedzińca zamkowego. A jeżeli spodoba Wam się to miejsce i będziecie mieli ochotę przeżyć tutaj coś bardzo niezwykłego, to i organizujemy na Toszeckim Zamku przyjęcia weselne, urodzinowe, a wyobrażacie sobie Państwo ślub na dziedzińcu zamkowym? Oczywiście, na Toszeckim Zamku wszystko jest możliwe, dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Na jeden dzień, na weekend, a może na dłużej zostaniecie Państwo w naszej gminie, na naszym Toszeckim Zamku. Serdecznie Państwa zapraszamy. Opuszczamy teraz przyjazne mury zamku w Toszku i udajemy się do niedalekich Strzelec Opolskich, by opowiedzieć Wam o książętach piastowskich, polowaniach i słynnych szewcach, w których butach chodziły największe gwiazdy Hollywood. Strzelce Opolskie to malownicze miasteczko, które zaskakuje swoją historią i zabytkami. Choć niewielkie, kryje w sobie wiele ciekawych miejsc, od urokliwych parków, przez zabytkowe ruiny zamku, aż po klimatyczne uliczki pełne opowieści z dawnych lat. To idealne miejsce na spokojny spacer i chwilę oddechu. Sprawdźcie, co warto zobaczyć w Strzelcach Opolskich. Może właśnie tu znajdziecie swoje nowe, ulubione miejsca.
Historia Strzelec Opolskich sięga XIII wieku, kiedy istniała tu już niewielka osada targowa. Lokacja miasta przez księcia opolskiego Bolka I miała miejsce prawdopodobnie około 1290 roku. Do 1532 miasto było w posiadaniu książąt piastowskich. Po wygaśnięciu rodu przeszło pod panowanie austriackie, a od XVIII wieku pruskie. Do Polski powróciło po II wojnie światowej. W Strzelcach Opolskich do dziś zachowało się kilka ciekawych zabytków, które warto zobaczyć. Nasz spacer zaczniemy od kościoła świętego Wawrzyńca, którego budowę datuje się na koniec XIII wieku. Gdy w XVIII wieku centrum miasta strawił pożar, kościół gruntownie odrestaurowano. W początkach XX stulecia świątynia była już zbyt mała i jej stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia, dlatego zdecydowano o wzniesieniu nowej fary w stylu neobarokowym. Przeniesiono do niej część wyposażenia ze starej świątyni. Wewnątrz zwróćcie uwagę na barokowy ołtarz główny z początku XVIII wieku z rzeźbami świętych. W jego centralnej części znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej w ozdobnej ramie, a w górnej nastawie obraz patrona kościoła świętego Wawrzyńca. Ciekawie wyglądają także ołtarze boczne i późnobarokowa ambona. A już za chwilę opowiemy Wam, skąd wzięła się nazwa Strzelce Opolskie. Z kościoła przechodzimy do rynku i XIX-wiecznego ratusza. Wybudowano go na fundamentach starszej budowli, która spłonęła w pożarze w 1826 roku. Nowy budynek wzniesiono zaledwie kilka lat później kosztem 43 000 talarów w stylu neogotyckim. Zniszczony ponownie podczas II wojny światowej, został odbudowany w latach 60. na podstawie oryginalnych planów. Na placu przed ratuszem znajduje się pomnik myśliwca. Ustawiono go w 1929 roku w miejscu starej studni i miał symbolizować pochodzenie nazwy miasta. Według podań zawdzięcza ono swoją nazwę średniowiecznym strzelcom książęcym, myśliwym, którzy w strzeleckich lasach polowali wraz z księciem na licznie występującą tu zwierzynę. A już za chwilę przekonacie się, skąd na rynku w Strzelcach wziął się but legendarnych szewców. Rodzina Gaborów, producentów legendarnych, renomowanych butów, którymi zachwycił się cały świat, w tym również wielkie gwiazdy Hollywood, pochodziła właśnie ze Strzelec Opolskich. To tutaj w rynku, w kamienicy nr 27, w latach 1919-1945 znajdował się sklep Piusa Gabora, pierwszego z rodu słynnych szewców. Manufaktura Gaborów produkowała wysokiej klasy obuwie, które każdy chciał mieć, lecz nie każdego było na nie stać. W przeddzień wkroczenia Sowietów synowie właścicieli uciekli do Niemiec, gdzie kilka lat później założyli słynną fabrykę butów. W latach 60. w butach Gaborów chodził już cały świat, w tym największe gwiazdy jak Marilyn Monroe, John Collins, Marlon Brando czy Beatlesi. Dziś tuż przed kamienicą, na niewielkim skwerku, wokół którego ustawiono ławeczki, stoi upamiętniający przesławną rodzinę but z Mosiądzu. Jego wysoki obcas gęsto oplatają korzenie na pamiątkę faktu, że ród Gaborów wywodził się właśnie ze Strzelec Opolskich. A my przejdziemy teraz zaledwie parę metrów od domu słynnych szewców, by opowiedzieć Wam trochę o tutejszym zamku.
Na zakończenie naszej wycieczki po Strzelcach Opolskich zabierzemy Was do położonych wśród zieleni miejskiego parku romantycznych ruin dawnego Zamku Książąt Piastowskich. Choć dziś pozostały z niego jedynie fragmenty, jego historia wciąż żyje w cieniach kamiennych ścian i legendach. Czy odważycie się odkryć jego tajemnice? Na początku XIV wieku Strzelce stają się stolicą samodzielnego, maleńkiego księstwa, którego władcą zostaje syn Bolesława Opolskiego, Albert. Młody książę buduje tu zamek w miejscu wcześniejszego grodu. Po jego bezpotomnej śmierci księstwem władali książęta niemodlińscy, a później opolscy. W rękach opolskich piastów pozostawał do roku 1532, kiedy to umiera ostatni z nich, a ziemie te przechodzą pod panowanie korony czeskiej. Zaniedbany przez dzierżawców zamek w okazały pałac przebudowuje pod koniec XVI wieku Jerzy von Redern, a wiek później kolejnej rozbudowy dokonała rodzina Kolonów, właścicieli m.in. pobliskiego Toszka. W XIX wieku zamek podczas kolejnej przebudowy, tym razem przez ród Renardów, jednych z najbogatszych przemysłowców Górnego Śląska, został pozbawiony cech obronnych. Do pałacu została dobudowana wysoka wieża, skąd rozciągał się widok na założony wokół niego wspaniały ogród w angielskim stylu. Trochę Was pewnie to zdziwi, bo wcześniej wspomnieliśmy, że książę Albert zmarł bezpotomnie, ale miał on córkę. Poślubiła ona księcia kujawskiego Władysława Białego, jednak zaledwie parę lat po ślubie zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Władysław sprzedał swe księstwo Kazimierzowi Wielkiemu i wstąpił do klasztoru cystersów w Citu. Wytrzymał tam tylko rok i powrócił do Polski, wszczynając zbrojny spór o ziemię krakowską. Przekonany siłą przez Kazimierza dość szybko wrócił jednak do życia klasztornego. Według legend duch jego żony i córki Alberta przechadza się dziś po zamku w Strzelcach Opolskich, pragnąc powrócić do beztroskich lat młodości. W czasie działań wojennych w 1945 roku zamek został spalony przez oddziały Armii Czerwonej. Od tego momentu pozostaje w ruinie. Oprócz wieży zachowały się fragmenty budynków oraz gdzieniegdzie pozostałości renesansowej elewacji. Zachowała się także późnoklasycystyczna brama wjazdowa pochodząca z drugiej połowy XIX wieku. Po bokach bramy znajdują się kamienne figury świętego Jana Nepomucena i świętego Floriana, datowane na XVIII wiek. Dziś obiekt jest w rękach prywatnego inwestora, który planuje jego odbudowę z przeznaczeniem na hotel. Jednak do tej pory niewiele się tu dzieje. I tak kończymy naszą wycieczkę po miejscach, które my odkryliśmy przypadkiem, ale jak widzieliście, naprawdę warto je odwiedzić. Wyruszajcie więc, by z bliska zobaczyć te ciekawe miejsca, posłuchać opowieści, a może odnaleźć złoty skarb? A jeśli macie ochotę na więcej niezwykłych historii i pięknych zakątków, koniecznie posłuchajcie naszych opowieści o zamku w Mosznej i o Gliwicach. Tam też czekają niespodzianki, legendy i niepowtarzalna atmosfera.